Dobry. 11,5 godziny pauzy zrobiłam, ale to wszystko przez to, że znowu mi się nie chciało wstawać, a później jeszcze ćwiczyłam. I dołożyłam jakieś nowe ćwiczenia. Więc trochę dłużej zeszło niż zawsze. I teraz tak. Tu mam kartę do wyjazdu. Brama jest zamknięta. Stoję na myjni, czyli dla cystern. I teraz wyjadę sobie ze strefy cienia, bo jednak teraz stoję w cieniu, żeby obejść zestaw i sobie pójdę wtedy do toalety. Bo jest jednak, ja ćwiczyłam, jest mi cieplutko, a jest 4,30, jest 9 stopni ciepło. Wyjedziemy sobie. Zajechałam, to plac był pusty, a popatrzcie, że teraz plac jest cały zostawiony prawie. Sobie zajedziemy, gdzieś tu na pewno są kamery. O, wiatry! Witamy po południu. Muzyczka. A, bo to jest męski. Dobrze, to jest mój shower. Nie zostawiłam tych majtek. Nie. Z cukrem będzie. Nie chcę cukru. Spróbujmy, czy bardzo zła. Biorę drugą bez cukru. Co tam syczy już? No, grzecznie mi tutaj, nie syczeć. No to jedziemy. Karta jest tutaj. Wyjeżdżamy. Ach, jeszcze to światełko zostało. Poszłam jeszcze sobie umyć. To jest z bańki od AdBlue. Kiedyś mi brakło AdBlue. To jest moja opcja na tankowanie paliwa. Mojego tandemu z linkami celnymi. Będzie problem. Ale jakoś sobie poradzimy. Pracuję ostro na ksywkę MacGyver. O, patrzcie, kobieta. Pani. Zawsze sobie latarkę daję pod rękę i ja jej nigdy nie mam pod ręką. Zrobione. Jedziemy do Rów. Fajnie to było, się skończyło, trzeba jechać. Czarne południowe noce już są. A tym bardziej, że jeszcze jest znów teraz, czyli nie ma księżyca widocznego. 300 do Hiszpanii. Cała naprzód. Dobry. Jeszcze z Francji.
Trochę wieje, ale jak to na południu, nie? 3 lata to jeździłam, wiem, że ten wiatr nie jest niebezpieczny. On tak tylko buja. Trzeba trochę kierownicą powalczyć, jak widzicie. Trochę sobie tak wążykiem pojeździć. W końcu to tandem, ale waży 33 tony, więc czuję się bezpiecznie nawet na tym wietrze. Zresztą no wcale nie jest jakiś agresywny. 60 km do granicy z Hiszpanią. Ale jeszcze pierwsza pauza. Ale pauzę sobie wykręcę przed samą granicą. Później tankowanie i jazda dalej. Do miłego dnia. Chyba wypada zrobić angielską wersję, bo nie będzie czasu na robienie napisów. I said, good morning. Still from France. As you see, it's quite windy. But it's not that bad. I feel safe. I've been driving on this road for 3 years ago, and I know those winds very well. And I know that they are not so dangerous. For my truck, I weighed 33 tons, which is more or less 70,000 pounds, right? I think I'm correct. I'm not so sure, to be honest, because I've looked out. But yeah, it's very nice. I've got 60 kilometers to the border with Spain. Yes, I am going to Spain. I've been missing Spain so much. But first I need to take a break, because I've been driving already for 3 hours. And today it's windy. Yeah, my truck was like this. But it's safe, no worries. Today I am going to drive 10 hours, because I've got to get to the parking with security. There is no other option to me, so whoa! Wind! I know I haven't been here for such a long time, but I can hear you. Hi, yes, I am here. It's me again. Yes, hi wind. I need to say hi to everybody. To wind, to south. Wszystkimi się trzeba przywitać w tym południu, nawet z wiatrem. Z słońcem, z południem, z zapachem południa. To jest moje miejsce. Północ i południe to są moje miejsca. Jak to ktoś napisał, nieważne gdzie, ważne tylko, żeby jechać i być w ruchu. Nie wiem, czy czytaliście książkę Olgi Tokarczuk, która została nagrodzona zresztą Nagrodą Nobla, Bieguni. Tak mi się zdaje, że właśnie, że tam jest o nas. Na nic to pany i panewki. Życzę Wam dobrego dnia. Dzisiaj jest sobota. Ja normalnie nie lubię pracować w soboty, ale ta sobota mi nie przeszkadza. Chyba z 7 lat mnie nie było tutaj. Więc po prostu ja dzisiaj mogę jechać bez pauzy. Całkowicie bez pauzy. Ale będę się zatrzymywać, bo będę się zatrzymywać w miejscach, w których zawsze się lubiłam zatrzymywać. A jeszcze po drodze mam tankowanie na La Janquera. Have a nice day, guys. I haven't been here in this area of Europe for 7 years, more or less. So I'm so hungry of this world. Road, I meant road. That I could drive with no brake at all till the end. But still got to tell you that I've got, oh my gosh, 1,300 kilometers till my final destination. But today I've got left 600, no 500 something. But I'll be stopping. And I've got refueling on my way, so enjoy your day. And I will be driving. I will keep on tracking. I am overtaking. Ostatnia stacja benzynowa we Francji. Może tu zjedziemy na pauzę.
Tak trochę na środku, ale wiadomo, żeby cały czas z tym kursem chodzi o to, żeby stawać przy dystrybutorach pod kamerami. Idę sobie do toalety. Teraz sobie muszę sprawdzić stacje benzynowe. Tutaj też jest Eurowag, ale wiadomo, że przy autostradzie się nie tankuje, jak naprawdę nie trzeba. Chociaż mi się akurat tyle co rezerwa oświeciła, ale to będzie jeszcze z 30-40 km. To spokojnie sobie dojadę. Zjadę sobie na Dżangguerę. Może sobie zakupy też tam zrobię przypadkiem. Znaczy nie przypadkiem, ale woda mi się kończy. Kurczę, patrzcie, miałam jedną nitkę, tak mnie denerwowała w nocy, nie? Podciągnęłam, no i... A to jest North Face w ogóle, wiecie? No tak, to jest wszystko szyte teraz w Chinach. Znaczy, nie, że w Chinach, tylko nie wiadomo gdzie nawet. I wiadomo. Dobra. 13 stopni, nie ma ciepła, powiem wam, to trzeba wziąć. Zobaczymy, ile pauza wyjdzie, bo to wiecie, tak. Niby to pauza się robi normalnie, ale dla mnie to jest jeszcze zrobienie zdjęcia, albo złożenie jakiegoś filmu, wrzucenie, a jeszcze coś by zjeść. I to wszystko schodzi z życia influencera. Opłaty mam sprawdzone już drogowe, także ci z Eurowagu to chyba powiem wam, że mają mnie dość, bo u mnie to działa tak. Dzwonię i mówię, że chcę mieć aktywowane na opłaty w urządzeniu na wszystkie kraje. Dobra, mówią mi całą listę, że mam już wszystko aktywowane. No to dobra. No to wtedy na przykład ja jadę do nowego kraju pierwszy raz i dzwonię, żeby się upewnić, czy na pewno jest aktywowane. To, chociaż mogłabym u siebie w systemie, ale wiadomo, że w czasie jazdy to zamiast grzebać w telefonie i to lepiej zadzwonić. No i później znowu jadę do następnego nowego kraju pierwszy raz i znowu się dzwonię pytać. Ale oni są tacy cierpliwi i mają do mnie ekstra cierpliwość. Ja ich cały czas mówię, że ja sorry, ale znowu czegoś nie ogarnęłam. Albo jeszcze coś tam, albo jeszcze coś tam, albo coś tam jak to, jak tamto. Ale już prawie chyba wszystko mam. No tak mi się wydaje, bo wiecie jak to jest. Człowiek myśli, że wie, a wtedy się okazuje, że nie wie. Pauza wykręcona, mamy dokładnie 22 km do tankowania, więc myślę, że paliwa starczy. Lepiej, bo jak braknie pod tą górą, za chwilę to będzie. Na ten moment mamy 30 minut zapasu z dojazdem na stację, na parking strzeżony, więc to jest naprawdę bardzo mało, jak jest jeszcze 540 km do przejechania. A jeszcze tankowanie, na tankowanie stracimy myślę jakieś 40 minut. Niski poziom paliwa, Volvi 22 km, dojedziesz? Dojedziesz, musisz. Tu widzicie? Teraz będzie podjazd pod górę, decydujący. Zobaczymy, jak się Volvi sprawdzi. Pod Dżangguerę. Granica przebiega szczytem góry. Manem pamiętam, na obciążeniu jeździłam tam 30 na godzinę pod górę. I on był 440 czy 480? Chyba 470, albo 440. Ja już sama nie pamiętam. Chyba 400? Nie pamiętam. Ja. Nie, no chyba 440. Wy lepiej pamiętacie. Volvi teraz mi nie przynieść wstydu tutaj. Pod górę. Ja wiem, że 33 tony ważymy, ale bez przesady. Prawym to na pewno tu nie pójdziemy. No jak na silnik 460, 33 tony, to przyznajcie, że 65, 66 i oto jesteśmy na szczycie. No, trzeba pochwalić Bambusia. Jakieś zmiany na granicy? Zobaczmy. Jakby, nie wiem, nowiej to wszystko wyglądało. Czy mi się wydaje,
wydaje, czy jest odnowiona w jakimś sensie ta granica? No i dobrze. Zjeżdżamy teraz z górki. Jesteśmy w Hiszpanii. Patrzcie tu. Viva España! Yeah, to mi się podoba. No wolno. Przygląda się teraz Hiszpanii. Ten zjazd, tutaj takie kręty był w dół, rzeczywiście. Zapomniałam. Pierwszym razem jak jechałam, to się bałam. No i jesteśmy na stacji benzynowej w mieście. Trochę o, jest i Eurowag. Tak jest. Wszystko się zgadza, jest AdBlue. Pasuje, tankujemy. Komputer pokazuje mi 490 jeszcze do korzystania paliwa, ale jest o tyle, nie? Pokazuje na rezerwie, także człowiek jak podejmuje decyzję, ja przynajmniej tak mam, że decyzję często podejmuję intuicyjnie. W sensie zastanawiam się nad problemem jakimś, myślę sobie, decyzję podejmę później, muszę przemyśleć. Ja sobie myślę cały czas nad decyzją, jak przychodzi moment podjęcia decyzji, ja po prostu ją intuicyjnie podejmuję. I później czasami zdarza się, że jak już ją podejmę, czekam na to wyjaśnienie, czy ta decyzja była dobra, czy nie, to się wtedy mocno stresuję. I dzisiaj też tak było właśnie, bo tutaj jest cienkie, nie? Bo to było AdBlue, jest umyte, wysuszone. Będę próbowała przy pomocy tego tankować, bo mi nie będzie wchodzić cały pistolet. Chcę do pełna zatankować, bo patrzyłam sobie w Portugalii, paliwo jest nieznacznie, ale droższe. Więc zatankuję sobie do pełna. No dobra, może do pełna nie, bo na powrocie w sumie też mogę zatankować, a może nie będę miała plomby, a chyba nie będę miała plomby. No nic, ale potrzebuję zatankować tak czy tak co najmniej 700-800 litrów. No i w każdym razie podejmuję decyzję i później się stresuję. 22 981. Czym jak to tankowanie pójdzie, strasznie mocny wiatr wieje, więc pozwólcie, że ja sobie ogarnę i później wam powiem. Przekroczyłam czas i mi odłączyli, więc muszę pójść, jeszcze raz odblokować i jeszcze raz tankować. Już mamy 350. Powoli do celu. Yeah! Jedną stronę już mam. Pełna! Teraz drugą tylko. No i udało się. Tu wyszło 500. Znaczy jeszcze by weszło, ale mi odłączyli. Czy można tutaj mówić o błędzie konstrukcyjnym? Popatrzcie się. Ja generalnie też nie zamierzam sobie tego uszkadzać. Chcąc mieć zbiorniki jak największe, a ja chciałam mieć jak największe, to też z wysokości też muszą mieć swoją objętość. Z kolei na dół ze zbiornikiem też nie można za bardzo uciec, bo wiadomo, że zaraz ktoś przychodzi, więc no myślę, że nie ma co tutaj mówić o błędzie konstrukcyjnym. Tylko po prostu jest miejsce wykorzystane i na ładownię, i na paliwo na maksa. No i niestety tak trzeba planować tankowania, żeby się na pusto jak najczęściej tankować, ale ja już mam na to pomysł, bo wiecie, ja mam sobie taką rurkę, bo nie
wiedziałam o tym, nie byłam świadoma tego, że pistolety na paliwo mają blokadę poziomową. Także no, nie da się uniknąć tankowania przy zapiętej lince celnej, a i tak chciałam podkreślić, że ta linka celna jest tylko tak naprawdę po to, żeby ona nie jest celna, znaczy to jest celna, owszem, ale ja akurat nie jadę pod żadną plombą celną, więc de facto gdybym jechała na przykład, akurat wiozła ładunek w transporcie międzylotniskowym pod plombą celną, to na rozładunku bym dostała za to karę. Ostatnio rozmawiałam z kierowcą, który jeździ właśnie w takim transporcie na plandece, mówił, że to, że się daje podnieść plandekę z tej strony nie akurat, ona zresztą nawet widzicie jest niezakończona, jest źle zrobiona tak naprawdę, znaczy ja się zapiłam, więc zrobiona jest dobrze, tylko ja się zapiłam, ale z tamtej strony udało mi się ten pasek już tak był zapięty i odhaczyć. 2000 euro takie coś kosztuje. 2000 euro, tak mi powiedział ten kierowca, aktualna cena. Wiecie, jakie mam na to rozwiązanie? Już wymyśliłam, bo ja sobie zamówiłam jakiś lejek, ale nie będzie dobry z tego względu, że przez to poziomowanie pistoletu, więc ja już wymyśliłam, że trzeba będzie zrobić lejek taki w formie spirali, która z jednej strony ma właśnie taki no lejek, a z drugiej strony będzie bardziej prosta. Ale ja pozbieram wszelkie wymiary, robię zdjęcia i zlecę to tacie. Mój tata jest wynalazca, wymyśla przeróżne wynalazki na różne problemy. Jestem przekonana na 1000%, że on wymyśli jeszcze coś lepszego. Tak to jest mieć wiatr w życiu, wiatr w żagle. Zostało jeszcze tylko AdBlue, ale na to już rozwiązanie mam. Tylko muszę iść pani powiedzieć pewnie, żeby mi odblokowała pistolet. Plus powrotem. O, to Jezu, wieje. To jest moje rozwiązanie na AdBlue. Kupiłam sobie taki magnes, to jest magnes do baku i mogę sobie lać najlepiej ze skóry. To jest spoko. Jezu, udało się. Chyba muszę spodnie zmienić i buty też. Tankowaliście kiedyś tyle? 1,5 godziny! To jest nauka cierpliwości, żeby przewoźnicy mieli tylko takie problemy. Chyba ktoś jakiś znajomy. Znaczy nie znajomy, tylko z YouTube'a. Dobra, odjechałam trochę. Dostałam przy jeździe. Żeby przewoźnicy mieli tylko takie problemy. Idę zapłacić i jakąś nagrodę sobie wziąć. Jestem. Kluczyk z tankowania jest. Karta Eurovac jest. Rachunki są. Szefowa mi pozwoliła w ramach uznania za moją cierpliwość w tankowaniu na kawę. Postawiła kawę firmową. Powiedziała, że sobie pączka mogę, tego swojego ulubionego pączka czekoladowego wziąć. Więc sprzedawali pojedyncze. Ale po co kupować pojedyncze, jak można mieć poczwórne? Wiadomo, że takie świeże są lepsze, ale nie mieli świeżych. A ja 7 lat czekałam na to. 7 lat! Aż mi się ręce trzęsą, wiecie, co z tego tankowania. Ten Blue to już było na koniec, to takie było, wiecie, deserek. Mały pistolet. Czego mi brakowało? Tyle lat o tym marzyłam. O Jezu, jakie te pączki są cudowne. Nigdzie w Europie takich nie kupicie. No niby zwykły, ale tylko tutaj w Hiszpanii tak smakują. A mi się ręce trzęsą. Jakiś gościu? Myślałam, że mnie zna z YouTube'ów. Ale nie wiem, po prostu jak to Hiszpanie zobaczyli blondynkę ciężarówką, to już podrywają. I zapytał, czy może ze mną jechać. Ale trochę wygląda tak naprawdę jak karabinier. Tak ubrany. Okulary. Nie no, 1,5 godziny tankowania, ale jaja. Ojej, jakie to jest wspaniałe uczucie po tylu latach. Gdzieś coś, co się tak super lubi. Jest dostępne tylko w jednym kraju. Naprawdę, nigdzie indziej. Ta czekolada jest taka chrupiąca. Jest trochę margarynowata. Ciężko jest mi zrozumieć tak naprawdę, czemu ja ją lubię, bo ona nie jest taka jak szwajcarska czekolada czy belgijska. To jest taka trochę chamska czekolada, trzeba przyznać. Ale mi smakuje. To jest legendarne Escudero.
Ja tutaj zawsze mało jeździłam na Hiszpanię. Mało, bardzo mało. Generalnie to zajeżdżałam, jak jeździłam na Hiszpanię, tylko raz na jakiś czas. Bo ja dużo jeździłam gdzieś po przemysłówkach, gdzie mogłam sobie kupić wina bez problemu. Tutaj kierowcy zazwyczaj zajeżdżają kupować właśnie jakieś alkohole. Przeważnie jeszcze lata temu, jak ja jeździłam, właśnie alkohole były super tanie. I whisky. Teraz no nie wiem, jaka jest różnica w cenach, czy też się tak opłaca, ale... No ale... Właśnie sobie przypomniałam w tej chwili, że gdzieś ten lejek mój zaginął, który próbowałam, ten plastikowy, nie? Wiatr go musiał porwać. No nic, trudno. Tylko nie zostawiłam na tej stacji, że muszę po prostu po mnie posprzątać. Choć nie lubię robić takich rzeczy, ale no, jak widać się zdarza. Tu sobie właśnie można na prawo zajechać, na parking, co mijaliśmy. Widać było, że parking jest chyba godzinny, darmowy bodajże. I pójść sobie na zakupy. I wtedy jechać dalej. I oto jest ta legendarna Janguera. Ale czekajcie, jeszcze jedziemy dalej, bo teraz jedziemy do drugiego zjazdu. Generalnie tutaj jest zakaz jazdy tranzytem. No ja sobie zatankowałam, więc chyba mogę, skoro tankuję. Ale już tutaj jeszcze jak ja jeździłam na początku, to do 4. zjazdu chyba był tylko zakaz tranzytu, a później landową można było iść, bo landówka idzie sobie równolegle w miarę do wybrzeża i do autostrady. Tak wiadomo, że odchodzi od autostrady, ale jakoś tam, no wiadomo, po prostu stara droga. A później stopniowo pamiętam, że wprowadzali zakazy na kolejnych odcinkach tranzytu, tak żeby cały transport poszedł na autostradę. Autostrada, no wiadomo, raz, że droższa, a dwa, że trudniejsza. Ale na lądówce, jak to przy starej drodze, jest wszystko. Było wszystko, bo pewnie też upadło. No tak i u nas przy drodze 9.2, stara dwójka, gdzie były restauracje, stacje benzynowe, hotele. Tak teraz zostały tylko takie trupy, że tak powiem, puste budynki zniszczające. Tutaj jest słynny Żółw, nie? Tak. Tu jest chyba takie jeszcze większe centrum. Tu jest więcej stacji benzynowych. Ja tankowałam na tamty, bo tam miałam najlepszą cenę. Ta cena, którą wyście widzieli na dystrybutorze, to nie jest ta cena, którą ja płacę. Cena, którą ja płacę z kartą paliwową, Eurowag, jest inna. Oczywiście z kartą paliwową zawsze się ma rabat. A to jaki się ma rabat, to już zależy, gdzie u kogo się ma. Jaki wy będziecie mieć rabat w Eurowagu? Sprawdźcie sobie. Zapytajcie. Tak wygląda słynna Janguera. Legendarna przecież. Bramki mają takie ciasno porobione, że jak ktoś ucieka, to wiecie, w nerwach się w nich zaklinuje, bo nie wejdzie. Francja to samo. I autobana. I cała naprzód. W Hiszpanię, na Barcelonę. Patrzcie, gdzie jesteśmy, to już prawie Barcelona. Popatrzcie, jest i słynna Zona Franca, którą Polacy czasami żartobliwie nazywali Zona Franca. Dużo jeździłam na tą zonę, budowałam się tam bardzo często w Transnatur i pod Transnatur, która jest na terenie takiej jeszcze zamkniętej strefy, właśnie przy porcie, gdzie trzeba było się meldować, żeby wjechać. To sobie często zostawiałam auto, szłam na przystanek i jechałam do centrum Barcelony, a wieczorem wracałam sobie taksówką. Już nie chciałam iść przez te trawy, bo tam były takie trawska. Dawniej wieczorami wszystko wygaszone, nie chciałam iść na nogach, więc sobie wracałam taksówką. Ach, jak ja Barcelonę uwielbiam! Nie
wiem, co takiego jest w tym mieście, ale to jest pierwsze miasto europejskie, w którym się zakochałam i do którego bardzo dużo jeździłam. I za chwilkę już będzie, wiecie co? Czy nie wiecie? Porto de Barcelona! Może by tam stanąć 15, wykręcić? Chyba tak zrobię. Trzeba się przywitać z Barceloną. Nie, to już tu. Jest. To tak staniemy tylko na 15 minut. 15 wykręcimy, powiemy dzień dobry Barcelono i pojedziemy dalej w stronę Tarragony, miasta złodziei. Trochę dalej, żeby tak nie stać na wlocie. Bo tu złodzieje nawet w ciągu dnia nie śpią. No kurde, trzeba było jechać tą lewą stroną jak zawsze. Jak dawniej. Jeszcze przejście dla pieszych, tu wyjazd, to też nie. Przytulem powiem, że 15 minut. Nie wygląda to jak zbyt piękne stanięcie na pauzę, ale ja się tym nie przejmuję, to jest Hiszpania. Nie było mnie tu wiele lat i mam to gdzieś. Ważne, że stoję w zasięgu wzroku kamery. Jak powiedziałam, mam dużo paliwa. Mój towar jest bardzo atrakcyjny. Idziemy 15 minut. Takie tam coś zobaczyć. Barcelonę. Teraz jak tu weszłam, to mi się przypomniało, jak tu przychodziłam zawsze z tabletem jeszcze starym. Tablety były tam i dalej są. Przychodziłam tutaj z tabletem starym na internet. Wi-Fi było, znaczy ten to było Wi-Fi i w miarę chodziło. Ja zawsze adresy sprawdzałam sobie. Szukałam adresu, bo wiadomo, że te adresy się nigdy nie zgadzały. Całkiem fajne to jedzenie mają, popatrzcie. Ceny też wcale nie zastraszające. 4-5 euro za sałatkę. Zresztą w Hiszpanii w zasadzie w ogóle nie jest droga. Pizza, 7 euro. Paella, a może paella. Poprawiłam sobie paskę, tak założyłam teraz. Ale nie, wiecie co? Nie będę jeść tutaj, bo potem jadę do Walencji. Że może sobie w Walencji pójdę coś zjeść. Czekajcie, tu się wychodziło, tak? Jest. Wiedziałam, żeby wziąć sobie statyw, żeby fajne zdjęcie tutaj. I tak jakoś zrobię. Kosz na świecie jest bardzo przydatny w takich miejscach. Jak sobie fajnie można było zdjęcia porobić tam. Jaka ja jestem tutaj szczęśliwa. Jezu, no. Nie macie pojęcia.